Polska to jest miejsce na Ziemi, co za tym idzie miejsce w kosmosie, w którym każdy dzień jest inny od następnego. Ponieważ nie ma 2 dni, które trwają dokładnie tyle samo. Każdego dnia tego dnia przybywa lub ubywa. W związku z tym też przyroda nie jest stała. Mamy różne rośliny cały czas wzrastają, jakieś obumierają, jakieś wychodzą na wierzch. Pogoda, która jest zmienna, powoduje, że nie możemy na trwałe, na przykład, nie wiem, od 15 czy 21 marca chodzę w krótkich spodenkach. Albo ja muszę za każdym razem wstać i spojrzeć przez okno i powiedzieć: aha, no dzisiaj muszę, mimo tego, że jest lipiec, to dzisiaj wychodzę w kurtce, bo leje, tak? Ale te wszystkie elementy, które wymieniłem, one mają w sobie jedną podstawową cechę, czyli zmienność. Zmienność. Nam jest bardzo trudno w tym miejscu utrzymać stałość. Bardzo widoczna jest u nas taka hipokryzja, która jest właśnie związana z tym, że w świecie, w którym wszystko się zmienia, jeżeli próbujesz jakby utrzymać, że się nic nie zmienia, albo że jest jakaś jedna wizja, albo że to następuje ten rozdźwięk na to, co zewnętrzne i wewnętrzne. Czyli że muszę bardzo mocno udawać, na przykład mówiąc o tym, że Polak to jest, że istnieje coś takiego jak etniczny Polak, czy naród polski, który jest taką biologiczną sytuacją, to muszę zacząć zaprzeczać temu, że ktoś tu przyjechał, że ktoś tutaj obcy spłodził dzieci, że mamy wymieszane te geny, czyli muszę zacząć zaprzeczać temu, żeby utrzymać ten swój pogląd. I to jest bardzo widoczne, o wiele bardziej widoczne niż w innych krajach, w których to samo się odbywa, tylko że przez to, że tutaj tak silna jest ta zmienność, to każda próba utrzymania jakiegoś konstans jest bardzo widoczna, w związku z czym wybija się ten element właśnie hipokryzji. My jesteśmy z pogranicza wschodu i zachodu. Cechą charakterystyczną jest to rozdarcie. Z jednej strony wszyscy chcą zarabiać duże pieniądze i jakoś się ustawić w życiu, ale z drugiej strony ta wschodnia jakby część rzewno-duchowa domaga się też swojej daniny. Uważam, że właśnie ten polski background jest jakimś też niesamowitym jakby i przekleństwem, i zasobem. I wydaje mi się, że polscy artyści mogliby mieć dużo większe znaczenie w Europie niż mają. Tak naprawdę, że gdyby skorzystali nawet z tego jakby przekleństwa tej przeszłości, gdybyśmy to jakby umieli bardziej ujawnić i skorzystać z tego zasobu, to moglibyśmy mieć naprawdę dużo większy jakby impact na całą Europę, tak, także zachodnią. Tak, to prawda. Bo z tego bloku wschodniego wydaje mi się, że jakby tu mogliby się pojawić artyści, którzy mogliby mówić bardzo doniosłym głosem, a nie mówią. Zamyka nas bardzo lokalność, że my nie zabieramy głosu w ważnych sprawach dotyczących Europy w ogóle. Rzeczywiście media nas tak fokusują, żebyśmy się zajmowali, ile COVID-u jest po prostu na Śląsku na przykład, albo czy był wypadek tam na A4, nie? Że my po prostu cały czas działamy, czy co powiedział Kaczyński, czy że, co powiedział Morawiecki, że my jesteśmy, ja mam wrażenie, w takiej bańce, w absurdalnej bańce, która tak naprawdę nie ma żadnej rangi, żadnej skali, nie? Babcię, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, jej brat zginął w pasażu Simonsa, siedział w Pawiaku, ojca, którego ojciec został zabity w Karagandzie, bo był wojskowym i tak dalej. Ale to nie jest ta polskość.
A jak gdyby ja nie muszę ja nie mam jak gdyby wzlotów snobistycznych z tego tytułu. Ja nie uważam, że to jest polskość. To, że ktoś się dał sobie zęby powybijać, czy powybijał sobie za to, żebym ja teraz mówiła w polskim języku, nie? W ogóle mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie, że ktoś mi też tak to opisał, że ja muszę tak to identyfikować. I w ogóle wydaje mi się, że jest bardzo mało chyba dyskusji w Polsce na temat tego, jak w różny sposób moglibyśmy identyfikować to słowo polskość, które w tym momencie, jak myślę o nim, to mi się chce żygać, a chciałabym, żeby to zwrotnie wróciło, nie? Żeby to było o naturze, nie? Żeby to było o ekologii, żeby to było o zwierzętach bardziej, żeby to było bardziej o poezji. Uważam, że Polacy mają prześwietne dramaty. Uważam, że jesteśmy mistrzami w robieniu dramatów filmowych. Nie wiem, jaka jest Wasza opinia na ten temat, ale na przykład Ostatnia Rodzina czy Cicha Noc to są dla mnie takie rzeczy, które świetnie się ogląda. No, oczywiście już nie wspomnę o Bożym Ciele czy Zimnej Wojnie, prawda? Czyli takie rzeczy, no i to zawsze, to jest ciekawe, że zawsze to są filmy, które poruszają takie mocne problemy, bardzo dramatyczne, takie, które mają nas włożyć w taką strefę dyskomfortu. I to jest ciekawe, nie? Że to nam najlepiej wychodzi tak naprawdę. I skąd to się bierze? Dlaczego tak jest? Zadajecie to pytanie w takim trudnym czasie dla Polski, takim, gdzie Polska jest super mocno podzielona. Ja na przykład bardzo się boję o to, w jaki sposób będzie to wyglądało i do czego to prowadzi, jak bardzo nasze społeczeństwo może mieć różne zdanie i opinie na pewne tematy. Jest to przerażające. To jest tak jak w rodzinie, to znaczy w domu swoim. Masz dom, który ma taką, a nie inną wielkość, tak wygląda, jak wygląda. Znasz wszystkich mieszkańców, to jest twoja rodzina, są twoi najbliżsi. Z każdą z tych osób masz różne jakby relacje, lepsze, gorsze, ale to jest twoja rodzina. No i po prostu wypadają drzwi, albo kran cieknie po prostu. Albo kolor jest taki strasznie przygnębiający z tych ścian i trzeba było czy też powiesić coś na ścianie, albo właśnie zdjąć nadmiar choćby świętych obrazków, czy ja nie wiem czego. I mówisz o tym, że chcesz po prostu przewiesić obraz, albo pomalować ścianę, albo wymienić te zawiasy w tych drzwiach. I to jest jakby to, co ja robię, znaczy wypowiadam się o Polsce dlatego, że jest mi bliska, a nie dlatego, że jest mi obca. Nie umawiaj się ze mną pod żadnym jaworem, bym ciebie nie dosięgła szumem, a przestworem. To, co z szumu wyśpiewa gwarnie, przestwór znajdzie i ogarnie, a izba twoja stoi przede mną otworem. Jeśli ty się mnie pytasz o polskość, to ja rozumiem, że ja jestem Polką, bo ja operuję tym językiem. Zastanawiam się, jak to działa na moją strukturę w ogóle tworzenia myśli, bo to jest bardzo ważne. To znaczy, jeżeli niemiecki ma bardzo dużą łatwość zestawienia słów i tworzenia nowych słów, stąd rozumiem, że jest to język, który został wybrany przez filozofów, czy tam się urodziło wielu filozofów, którzy byli totalnie znaczący dla całego świata, bo ten język to wspomógł. Trzeba by było kogoś mądrzejszego, żeby się zastanowić, co wspomaga polski język. Wydaje mi się, że jakoś ułatwia może jakiś kontakt z naturą, bo on ma dużo tych takich i dużo, jak się czyta poezję Leśmiana, to się czuje, że to jest język urodzony do tego, żeby opisywać pory dnia, dźwięki, kolory, przestrzenie, że to jest język do tego. Musiałabym powiedzieć o tym, jakie trudności język polski nastręcza w kontekście na przykład tłumaczenia z języka angielskiego, bo ja się tym zajmuję, tłumaczę filmy
I czasami problem języka polskiego, takiego właśnie chociażby w napisach filmowych, jest taki, że on jest niesamowicie rozwlekły, że jest strasznie dużo liter w słowach i to zajmuje dużo miejsca i trzeba bardzo się wysilić i być bardzo kreatywną tutaj, żeby w miarę wyciągnąć esencję z tego i znaleźć dobry odpowiednik w języku polskim. No i dla mnie akurat źródłem tutaj nieprzebranych inspiracji od zawsze i to się chyba nie zmieni, jest polski hip-hop i po prostu to, jak języka używają polscy raperzy, bo to jest to, co robią niektórzy zawodnicy, no to jest niesamowita sprawa. Też mieszają przecież angielski z polskim, wymyślają nowe słowa. Dla mnie używanie języka polskiego w sposób kreatywny jest dowodem mojego własnego patriotyzmu. Ja się czuję patriotką i właśnie w języku i w tym, co z nim czasami robię i jak go mieszam, jak go otwieram też na inspiracje z zewnątrz, no to jak najbardziej się to urzeczywistnia. Także no tak, używanie twórcze języka polskiego to jest dowód patriotyzmu. Elo. Czytam essa, teraz się mówi essa. Bardzo długo nie był on zapisywalny. Istniał jako język mówiony, bo nauka czytania to jest proces, który się zaczął tak, jakby posiadało wiedzę, jak czytać, 5% tego narodu przez dłuższy czas, a dopiero nauka czytania to jest od początku XX wieku, a w skali globalnej odbywa się to dopiero po I wojnie światowej, powiedzmy tam wzrasta to do 30-40%, a po II wojnie światowej mamy dopiero edukację taką globalną, która powoduje, że po 20 latach mamy likwidację analfabetyzmu. Czyli ten język dopiero zaczyna być językiem przenoszonym przy pomocy literek, że możemy się go uczyć z książki. Żeby się uczyć języka z książki, musimy umieć czytać. A jeżeli się język ujednolica, to ujednolicają się problemy, to znaczy dopiero zaczynamy się komunikować, dopiero zaczynamy tworzyć tak naprawdę, jeśli mówiąc o języku, naród. To jest naród o bardzo krótkiej historii. Czemu próbuje się przeczyć i mówić, że no, 1000-letnia tradycja, że polski naród ma 1000 lat. Naród jest narodem wtedy, kiedy ze sobą rozmawia, że kiedy ze sobą się komunikuje, a zaczął się komunikować do lat 20. XX wieku, większość ludzi nie wyjeżdżała ze swojej wioski. Dopiero odbywa się po II wojnie światowej, mamy jednorodny byt taki społeczny, w którym no 95% ludzi, 97% porozumiewa się jednym językiem i chodzi do jednego kościoła. Co wcześniej nie istniało, czyli tak naprawdę dopiero ten naród kształtuje się po II wojnie światowej. A próba ograniczania tego początku do początków chrześcijaństwa no też jest oszustwem, no bo ktoś musiał tymi chrześcijanami się stać. Znaczy co, nagle po prostu przyjechała Dobrawa i w torebce wysypała tam milion mieszkańców, milion chrześcijan i powiedziała, to są Polacy, czy wiesz, no nie no, tutaj po prostu ludzie mieszkali i przez następne 200 lat od chrztu walczyli o utrzymanie swojej tożsamości, nie chcieli przyjmować, byli bici, mordowani po to, żeby przyjąć chrześcijaństwo. Czyli ta historia, jeżeli mówimy już o ludzie mieszkającym tutaj, no ona sięga o wiele dalej. Więc ta fikcja narodowa, narodu pojmowanego jako naród etniczny, 1000-letni, jest dobrym przykładem na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli na to, że taka próba przytrzymania się jakiegoś poglądu doprowadza tylko i wyłącznie do hipokryzji.
się, że Ziemia według pewnych wierzeń czy jakichś ustaleń ma, tak jak ciało ludzkie, 7 czakr. W tej chwili weszła w czakrę serca. I okazuje się, że ta czakra serca znajduje się w Polsce, w okolicach Góry Ślęży. Stąd bardzo dużo ludzi z tego świata, którzy zajmują się szamanizmem albo takimi ezoterycznymi rzeczami, albo energiami, przybywa do Polski, robi warsztaty i są tacy, którzy twierdzą, że w tej chwili tak naenergetyzowane jest to miejsce i ludzie z nim związani, że Polacy, gdyby tylko uświadomili sobie albo podłączyli się pod naturę z powrotem, mogliby po prostu leczyć innych ludzi, świat. Tylko trzeba było się z tym na nowo połączyć, odrzucić pokrywę katolicyzmu i związanych z tym właśnie przyzwyczajeń. Rozbić kapsułę katolicyzmu, w której przetrwała łączność z czasami, z ludźmi, którzy tutaj mieszkali 1000 lat temu. Bo wszystkie nasze zwyczaje, przecież to, co w ludziach jest najtrwalsze i najbardziej z czym są związani, to tak naprawdę jest sprzed 1000 lat i nie z Palestyny, tylko stąd. Czyli na przykład Wigilia, która jest jedyna w swoim rodzaju tutaj, podczas której spożywa się grzyby, kapustę, mak, które są symbolami podświadomości i ryby. Grzyby z lasu, mak z makówki, kapusta, która ma wiele warstw i ryby spod lodu. To są elementy właśnie te podświadome ze świata. A nazywamy to Wigilią Narodzin Jezusa Chrystusa. A celebrujemy to w sposób sprzed 1000 lat. I że jeżeli byśmy do tego się cofnęli, są tacy, którzy twierdzą, że moglibyśmy właśnie być o wiele szczęśliwsi i móc to szczęście promieniować na cały świat. No? W magicznym gaju po pogańsku się poznamy. Wszystkie boginie nad nami będą czuwały. W słowiańskim raju skąpani w blasku słońca będziemy tańczyć i kochać się do końca. W magicznym lesie są warunki na magiczne pocałunki. Nad jeziorem krążą duchy i są fajne pogaduchy. Wezmę cię do gaju, gaju, słowiańskiego raju, raju. Chochliki będą skakały, to magiczna noc kupały. Znajdziemy nasze korzenie, tam gdzie wiatr włosy rozwieje, gdzie dęby rosną wysoko, wpadnę ci na pewno w oko. Dajmy się porwać świętojańskiej nocy. Zobaczysz gwiazdy piękne jak twoje oczy. Ty jak dziewanna, a ja jak światowid. Nie straszna będzie nam susza ani COVID. Ból cierpienie zakopiemy i przygodę przeżyjemy. Smutki, troski zatopimy jak marzannę zeszłej zimy. Wezmę cię do gaju, gaju, słowiańskiego raju, raju. Chochliki będą skakały, to magiczna noc kupały. Znajdziemy nasze korzenie, tam gdzie wiatr włosy rozwieje,
na pewno w oko. Wezmę cię do gaju, gaju, słowiańskiego raju, raju. Chokliki będą skakały, to magiczna noc kupały. Znajdziemy nasze korzenie, tam gdzie wiatr kłosy rozwieje, gdzie dęby rosną wysoko. Wpadnę ci na pewno w